Hello. Hello. Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy w opuszczonej restauracji, barze. To jest Centrum Przyjęć Okolicznościowych, tak się to nazywało. Centrum Przyjęć Okolicznościowych. I jesteśmy w jakimś miejscu, nie wiem do końca jakim. W każdym razie chyba to jest jakieś zaplecze kuchenne. Tu mamy cennik, co prawda pusty, jak widzicie. Wokół jest mnóstwo śniegu. Tutaj mamy wieszaki, najprawdopodobniej na klucze. Widzimy, że jest tutaj numer 30 powieszony. Tu jakiś prąd, gniazdka. Być może była to kuchnia, a tu była wydawka. Dobrze, tu mamy stary transparent mówiący o tym, że była tutaj restauracja Złota Sosna, 24 godziny na dobę. Zapraszamy, czyli było to czynne całe 24 godziny. Tam mamy jakieś luksfery, jak widzimy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakiś bar, może uda nam się tam potem przejść. W każdym razie mamy tu część kuchenną, stare jakieś elementy związane z czystością, z higieną. Tu mamy zlewozmywak, półki różne, stara obudowa z monitora, tak to wygląda. Tutaj zmywania naczyń, czyli potwierdza się to, że była to po prostu kuchnia, pomieszczenie kuchenne. Tutaj mnóstwo różnych rzeczy, jakieś płytki, jakieś coś, ścierki tu mamy. Zobaczcie, ścierki do kuchni, ścierki do polerki nawet. Następnie u góry mamy instrukcję postępowania, jeśli chodzi o pożar. Tutaj mamy stare jakieś, co to mamy? Jakieś informacyjne sprawy. Dużo tego tam jest. Jakieś gazety stare. Tak to przynajmniej wygląda. No ta kuchnia nie jest aż tak spora. Ładnie ten filar wygląda. Nie jest tak spora. Może to zaplecze kuchenne nie było aż tak duże, jakby się mogło to wydawać. Przejdźmy dalej. Troszkę jest tu wietrznie. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Tutaj mamy truciznę. Myślę, że tędy szczury się dostawały, czy coś, dlatego jest trucizna. Mamy tutaj jakieś ulotki na podłodze właśnie z tego obiektu. Można sobie zobaczyć. Był tutaj, jak widzę, i wyposażony barek. Mamy tutaj bilard był. No i piękne otoczenie tak naprawdę lasu. Tu mamy windę do naczyń. Przypuszczam, że tędy właśnie naczynia były wywożone do góry. Tutaj jest instrukcja użytkowania tej windy. Dźwig towarowy tak naprawdę, udźwig 100 kg. Tu mamy zręb. Ci, którzy robią te windy, przynajmniej robili w Warszawie. Kombinat dźwigu osobowych Warszawa. Przywołanie windy, odesłanie. No, winda po prostu towarowa. Zobaczmy, jak tam w środku jest. To zrobię Wam tak, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda w środku. Mam nadzieję, że coś tam było do zobaczenia. I przejdziemy. O, Ola, tutaj nie wiem, czy Ci weszłem w kadr. Weszłem Ci w kadr, ok, ale więc przejdę dalej. Pójdziemy tutaj. Tam widzimy jakiś kalendarz z roku 2011. Tu znów instrukcja BHP. Tam mamy jakieś inne pomieszczenia. Podejdźmy sobie do tego kalendarza o treści religijnej. Mamy tutaj różne miesiące rozpisane i Kościół Świętego Tomasza Apostoła w Osinach. Zobaczcie, tak to wygląda. 2011 rok. Tu mamy prąd pociągnięty, ale dużo rzeczy pozrywanych niestety. Tu mamy inne księgi, a tutaj chyba jest menu. Tak mi się wydaje, że w tym mogło być menu. Tak, tutaj mogło być menu. I bardzo ładne takie, powiem Wam, że kulturalnie takie to wszystko jest zrobione.
Nie wiem, co tam uderzyło, czy ktoś wszedł? Może przeciąg. W każdym razie jest to miejsce, w którym często pojawiają się eksploratorzy, no bo dosyć jest ogólnie dostępny. Tu musiała być jakaś łazienka z tym piękną lampą taką wiszącą u góry. Na dole jest pełno rachunków, ale nie będziemy ich kręcić. Tutaj taka kuchnia jakby pod zabudowę troszeczkę i taka tabliczka z ekspedycją. Powiem Wam, że tutaj, jak przejdę sobie tu, mamy jadłospis. Słuchajcie, mamy jarzyny gotowane. Jakby część z jadłospisu i mamy tutaj buraczki zasmażane, brokuły gotowane, szparagi gotowane, fasolka szparagowa, marchewka z groszkiem, bukiet warzyw, kalafior gotowany, kapusta zasmażana. No i te ceny są takie sprzed tego czasu, który pamiętamy, bo tutaj na przykład buraczki zasmażane można kupić za 2,50 a 150 gram. Tutaj dalsze jest, tutaj w ogóle to jest chyba to menu jest rozłożone na części pierwsze. Tu mamy surówki, zobaczcie, nie będę tego może już czytał, ale sobie możecie sami przeczytać. Mamy też jakieś alkoholowe sprawy, whisky na przykład, tutaj tequila, giny, następnie mamy tutaj napoje zimne, Mirinda tutaj jest, czerwone wina, białe wina, no tak, tu jest w ogóle karta win. No i taka spora karta win, bo tu mamy naprawdę Chateau Talmont, Bordeaux Blanc Sauvignon, Chateau Lardin. Bardzo ciekawy zestaw win tutaj po prostu jest. Za butelkę najdroższego wina tutaj trzeba było zapłacić 58 zł. No dzisiaj to tak naprawdę nie jest to tak dużo, patrząc na to, że była to naprawdę na wysokim poziomie restauracja. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj mnóstwo jest przeciągów, więc troszeczkę nas te przeciągi straszą. Tu mamy taki ładny stolik, taki typowo barowy, jak zauważycie. Typowo barowy stolik i ogromne okno. A tutaj też była kuchnia, które wychodzi na piękny las. Mamy tu wszystko teraz pokryte śniegiem, ale dodatkowa atmosfera się robi, że tutaj w tej restauracji musiało być bardzo cieplutko i przyjemnie. No, tam znowu jakieś tutaj rzeczy, jakieś trutki na szczury oczywiście. W takich miejscach zazwyczaj są jakieś gryzonie, no bo to im więcej jedzenia, tym więcej gryzoni się gdzieś pojawia. I zobaczcie na to piękne krzesło, które mimo, że już jest pordzewiałe, to stanowi niesamowity relikt przeszłości. Relikt przeszłości, takie krzesło, można powiedzieć, barowe, pasujące idealnie do tego stolika, takiego, żeby zjeść coś na szybko. Może był na tym obrus, może tak to właśnie wyglądało. I tam kuchnia pod zabudowę. Ja jeszcze wrócę do tej kuchni, żeby Wam pokazać. O, tutaj jeszcze są zestawy promocyjne do wykorzystania w barze. Smacznego i firma tutaj jest. Tutaj mamy też jakieś elementy. Nie będę pokazywał. O, tutaj wódki jeszcze są. Jak zauważycie, instrukcja BHP i tam też mnóstwo różnych rzeczy, ale to słoiki raczej są. Dobra, słuchajcie, przejdziemy dalej. Nie wiem, gdzie Ola. Zobaczcie, jaka ładna lodóweczka malutka. I tutaj wielkie są zamrażarki, takie typowe dla mięsa. Tu mamy Olę, która mnie właśnie kręci. Hello. Przejdziemy sobie, te uszczelki są pozrywane. Tutaj była kuchnia. Myślę, że po prostu mycie naczyń tutaj było, czy coś takiego. Tak to się... A, warzywa się przygotowało tutaj, bo jest to opisane tutaj, myło się warzywa po prostu. Możecie zaobserwować, że tutaj jest napisane warzywa. Tu znowu jakieś księgi dotyczące tej restauracji. Tutaj coś do mielenia chyba tych warzyw albo suszenia, no nie wiem, jak ktoś wie, to bardzo bym prosił o informację na ten temat. Wielka tutaj
zamrażara. Ta zamrażarka naprawdę jest duża. Naprawdę duża zamrażarka. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Dobrze. Przejdziemy sobie troszeczkę dalej. Nie chciałbym tutaj nic podeptać, bo mimo, że to miejsce... O, tutaj taka spiżarka była malutka ze zlewem. Być może tutaj też były przechowywane jakieś produkty żywnościowe. Tak to przynajmniej wygląda. Albo chemiczne. Też tak mogło być. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś prądowe sprawy, ale bardzo mocno już splądrowane to wszystko niestety jest. Tutaj jest wejście na górę. Tamte drzwi non-stop się otwierają i zamykają. I jest to przeciąg, albo ktoś za nimi stoi. No, zobaczymy. Dobra, w każdym razie przejdziemy sobie teraz w tamtym kierunku. Tutaj mamy jeszcze choineczkę. Piękny, ogromny fotel. I tu część pewnie tej windy, która służyła do przewożenia towarów. Choineczka, prawda, bardzo ładne tutaj pomieszczenia są. No szkoda, że ten ośrodek nie działa, bo był tutaj tak naprawdę w dobrym miejscu. Tu jest magazyn napoi. Może sobie zobaczyć magazyn napoi, taka... Wejdę sobie tutaj, no tu dużo takich rzeczy jest, że faktycznie jakaś świetlówka czy coś, tu jest dziwne echo. Wyjdę sobie stąd, tu znów bardzo fajny stolik i tam właśnie na tych drzwiach jest napisane kuchnia. Tutaj przypuszczam były jakieś sprawy biurowe, tak to przynajmniej wygląda. Te kolory kojarzą mi się z latami 90. Całkiem możliwe, że właśnie taka była idea tego. Tutaj symbol tej firmy, która tutaj posiadała to. Z tego, co wyczytaliśmy, ponoć była sytuacja taka, że tutaj jakaś mafia była, czy coś takiego, no ciężko mi powiedzieć, nie chciałbym tu nikogo oskarżać o nic, bo nie jestem tutaj osobą, która powinna się tym zająć. W każdym razie mamy tutaj taką lodóweczkę na lody po prostu, więc tutaj lody były sprzedawane również, taka lody, tam mamy jakieś rzeczy już pogniłe, ale były tutaj w tej zamrażarce lody. I tam też mamy lody znanej firmy, jak widzicie, wszystko tu jest zniesione, tu też był jakiś magazyn i ogromna lodówka, taka przeszklona, najprawdopodobniej stała gdzieś na zewnątrz i można było kupić w niej napoje. Wyjdziemy sobie z tego miejsca. Tutaj wszystko niestety pokradzione, tu jakieś wyjście ewakuacyjne na zewnątrz. Nie będziemy na razie nim wychodzić, zostawimy to tak. Chociaż myślę, że Ola już coś tam rozwiązała. Zobaczcie te lampy. Te lampy są typowe dla lat 80., 90., więc tak może faktycznie prosperował ten ośrodek w tamtych latach. Dobrze, zobaczymy, przejdziemy sobie tutaj. Tutaj nie mamy nic ciekawego. Tutaj ktoś już sobie być może spał, jakieś poduszki są porozkładane. Takie oto pomieszczenie. Olu, gdzie jesteś? Aha, dobrze, przejdziemy sobie tutaj w prawą stronę. Szkoda, że to wszystko jest tak poniszczone. Niestety wandalizm jest często praktykowany. Weszłam do biura, wiesz? Czyli tutaj są sprawy biurowe. Dużo tych rzeczy pozostawionych. Podatki. Widzę, że jakieś tam masz podatki 2004. Noty odsetkowe. Rachunki po prostu. Aha, no to też nie będziemy tutaj oglądać tego kręci, bo wiadomo, że tam są pewnie dane personalne, które Tak. nie należy pokazywać. Nie jest to nasza sprawa. Tutaj mamy również sprawy biurowe. Tam jakiś nawet jest jakaś kasetka, ale też tego nie będziemy oglądać, ponieważ nie chcemy jakby tutaj do czynienia mieć po prostu z tymi rzeczami. Wszystko to jest wywalone na podłogę niestety. Tu mamy pomieszczenie biurowe. Tutaj się rozgrywały różne historie finansowe. Tu mamy z choinki takie coś. I tu monitor onet.pl napisane. Troszkę porysowane, ale Optiv i iView chyba.
2.0, coś takiego. W każdym razie on jest odwrócony, ten monitor. Ale taki stary, poczciwy monitor kolorowy. Ktoś te OptiView po prostu, tak to wygląda. panele wywalił. Nie wiem, wydaje mi się, że ten stan jest zniszczony przez kogoś. No, ktoś szukał To kabli. jest jakaś dewastacja totalna, bo No, pewne rzeczy w ogóle nie powinny mieć miejsca, nie mają sensu te zniszczenia. no nie podoba mi się to, ale jakby no nie mam na to wpływu zupełnie. Jedynie co mogę zrobić to nakręcić to, prawda? Tutaj też jakieś pomieszczenie. O, tu mamy jakieś stare czasopismo. Nie wiedziałem w ogóle, że taki magazyn jest z sierpnia 2001 roku. Stacja benzynowa. Ciekawe, co w takim czymś jest. A ty mi musiał pomóc, wiesz? Zaraz ci pomogę, jasne. Aha, takie różne oleje, sprawy. Widocznie na stacji benzynowej to było rozdawane. Słuchaj, już się uwolniłam, bo ja z tego Tak? poszła się, a ja muszę... Czy nie jest to dobre dla ciebie? Muszę i tak zdjąć, bo mam ograniczony jest ruch. Aha, rozumiem, Mam to dobra. na ręce i zapinam to, Aha. jak wychodzę. Widzicie, tutaj też były podwieszone jakieś panele czy lampy, coś takiego, ale no niestety zostało to wszystko pozrywane i to po prostu leży na podłodze. Czyli ktoś musiał mocno tutaj szperać, oglądać, rozwalać. Bardzo jest to niefajne. No niestety, no tak to wygląda. Tu też jest jakieś pomieszczenie z harmonijką. Cały czas tutaj jakieś, no bardzo, bardzo źle to wygląda, ale no niestety. Tu jakaś stara drukarka, wszystko poniszczone jest, no niestety tak to wygląda. Wszystko poniszczone. Żal tego miejsca. Miałem wrażenie, że ktoś wszedł, ale to też te przeciągi mogą robić. Tutaj mamy starą taką dyskietkę, zobaczcie. Dyskietka, jak ktoś pamięta, takie dyskietki z Verbatima. Tu właśnie, tutaj leży taka dyskietka, ale nie będę jej ruszał. Widzicie, jak wygląda dyskietka po prostu. Przejdziemy sobie teraz tutaj. Tu dalej się coś zamyka, otwiera. Więc przejdę sobie tutaj, żeby zobaczyć to. Oho. Tu mamy... Wow, tu pięknie to wygląda, naprawdę. Tutaj musiał być bar. Tu mamy znowu menu. Menu, białe wina, czerwone wina. Tam jest zwrot naczyń, czyli tam do kuchni zwracało się naczynia. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj bar, w którym można było zamówić pewnie jakieś trunki, a tam mamy kalendarz z 2010 roku. Taki kalendarz. No i tutaj był zwrot naczyń do tej kuchni, w której byliśmy i tam też był zmywak pewnie. Tak to wyglądało. No, zrobione z gustem, naprawdę zrobione z gustem. Zresztą widzicie tutaj te kafeleczki, te luksfery. Tu najprawdopodobniej na tle tych luksferów był, no przeciąg straszny jest. Tu na tle tych luksferów najpewniej stał jakiś zespół i tutaj był taki kącik taneczny. Całkiem możliwe, że tak to właśnie wyglądało. Nie wiem, nie pamiętam jak to wyglądało, a no jakiś tam tutaj muszę przejść, żeby tu wszystko otwarte niestety, a tutaj najpewniej w tym miejscu była szatnia, po prostu szatnia, w której można było zostawić swoje ubranie i tam jeszcze pełno numerków jest, jak zauważycie, pełno numerków szatni, dostawało się taki numerek, no i można było zostawić tu swoje ubranie.
Była pewnie jakaś przemiła pani. Tutaj mamy żółte palto. Takie żółte palto przeciwdeszczowe. Takie jak nosił Jonas w Darku. Jeżeli ktoś patrzył na serial niemiecki Dark. Tu mamy zejście do części piwniczej i wejście do góry. Tak to wszystko wygląda. A tu mamy cały ten obiekt. Być może tutaj też były stoliki. Może było też wyjście na zewnątrz, gdzie tam można było siedzieć i pić napoje różne. Tak to mogło wyglądać. No i ten stolik charakterystyczny. Dobrze, tam widzę, że jest symbol toalet. Tu jest to główne wyjście. Tutaj lustro jeszcze jest idealnie zachowane, więc cześć. Troszkę Was oślepiam tą latarką, ale tak to wygląda. Tutaj jest toaleta wyłącznie dla gości restauracji, jak widzicie. W toalecie jest pełno różnych, ale aż tak to nie jest rozwalone. Te toalety były bardzo ładne, z tego co widzę. Tutaj śmietnik z różnymi papierami. Ubikacje. Tu kolejna, tam jest zamknięta, taka, ale nie będziemy tam przychodzić. Tu kolejne lustro, które jest całe. Bardzo fajnie, że te lustra ocalały, że nie ma z tym problemu, z tymi lustrami. Tu kolejna ubikacja. Duże te przestrzenie są, naprawdę. Tutaj jest męska, pisuary, jak widzicie. Tu kolejne ubikacje. Tutaj również. Tak to wygląda. Tutaj męska. Fajnie są te luksfery rozwiązane. Bardzo mi się to podoba. Przejdziemy sobie z powrotem. Te krzesło naprawdę unikalne. Takie typowe krzesło z lat właśnie 90. Troszkę zniszczone, nadpalone, ale no nie mamy wpływu na to niestety. I tutaj cena piwa, albo właściwie brak jej. W każdym razie sprzedawano tutaj też to piwo w wersji 0,3 litra i pół litra. Premium Pils. Takie właśnie piwo. Oznaczenie. No i idziemy w stronę, gdzie tam Ola jest. Ola? Ola? No tu jesteś. To co, na górę idziemy? No, ja jeszcze nie byłam tam, gdzie ty byłeś najpierw, ale może zwiedzę to później. No, później. Chodźmy na górę. Idziemy na górę. Tu jest jakaś zasłona była, czyli to wszystko tutaj było zasłonięte, ta góra. Być może u góry były pokoje. Zresztą zaraz zobaczymy to. Zwiedzimy. Zimno, bardzo zimno tutaj jest. Tam jest wejście na dach. Z tego co widzę, tu też troszeczkę remontów było wykonanych. Drzwi były zamurowane. Tutaj niestety śnieg już wpada. Obiekt ten staje się coraz bardziej zniszczony niestety. Tu jakieś łazienki były. Też takie jakieś drzwi. Tu już mamy ten dach. A i tutaj była ten dźwig towarowy. Tu z kolei pisze 200 kg. Więc różnie to bywa. No i tutaj mamy też do obsługi tej windy, tego dźwigu. Ola już tam idzie do góry, strasznie wietrznie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Tu kolejne pomieszczenia, przepiękne. Naprawdę ogromne pomieszczenia, być może balowe. Może jakieś imprezy integracyjne były tutaj robione. W każdym razie naprawdę robi wrażenie. Piękna tapeta na przykład, piękna, naprawdę. Tu kolejne rzeczy, no i tutaj klatka schodowa. Czyli gdzieś tutaj można też było tędy wejść tutaj do góry. Do klatki schodowej. Tutaj stolik. O, tu ptaszek jest. O, wleciał, ale wyleciał. Na całe szczęście nie został uwięziony.
Tutaj różne też rzeczy, jakby remont chciał być tutaj, ktoś chciał przeprowadzać takie drabinki. No, tak naprawdę tutaj za długo nie ma sensu być w tym miejscu, ale mamy oryginalne firany. Oryginalne firany. No i tutaj również mamy taką strzałkę po prostu, która tutaj coś pokazywała. Widocznie pokazywała jakieś wyjście czy coś. Tam może nie pójdziemy, aczkolwiek bardzo fajny tu jest pomysł, bo jak zauważycie, tutaj mamy taką ramę i w tej ramie, zobaczcie, jest inny kolor po prostu. Być może coś tutaj wisiało na tych gwoździach, ale jest to naprawdę bardzo fajny pomysł. Oglądając ta ściana jakby jest częścią tutaj tej ściany. No i tutaj mamy takie cokoliki. Zobaczcie, te cokoliki są przepiękne. Naprawdę. Te luksfery. Tutaj ktoś miał gust. Po prostu. Wyjdziemy tak, żeby tam się jakoś nie narażać. Szkoda, że to jest wszystko już tak poniszczone. Bardzo mi z tego powodu jest smutno. No trudno. Widocznie tak to czasami musi być. Przejdę sobie jeszcze dalej tutaj. Pełno szkła gdzieś na podłodze. Aha, to tędy byliśmy. Tutaj znowu jest, z tego co widzę, łazienka. Łazienka, w której czuć zapach łazienkowy. Tam dalej głębiej nie będę wchodził. Tu nawet były prysznice, z tego co widać po tych znakach na drzwiach. Przejdę sobie tutaj jeszcze i pójdę w tamtym kierunku. Bardzo fajne zamierzenie tego było, bo to na ścianach jest fajne, ponieważ ta faktura, ją można zrobić jak są nierówności. Sam tak w pokoju mam, że były nierówne ściany i zrobiliśmy tak packą, żeby to tak wyrównać po prostu. Na pewno lepsze to jest niż gładź, którą rzadko kto potrafi robić, nie? Ale ta sala tu jest piękna, nie? Tak, piękna sala jest piękna, dokładnie. Potencjał, zabawa. Tu jest całe zaplecze. No tak. Słuchajcie, teraz schodzimy tutaj na dół, do piwnicy. Z tego co czytałem, bardzo mało osób schodzi do piwnicy w tym miejscu. Nie wiem dlaczego, ale chcę wiedzieć. Tam jest kotłownia. Mamy mnóstwo różnych rzeczy. Aha, tutaj surówki różne. Zupa, kapusta, czyli wszystkie te rzeczy, które były tutaj serwowane w tej restauracji. Tutaj szuflada wołowa, czyli tutaj musiały być też mięsa. Tam piękne patery, jak zauważycie. Tutaj też był magazyn. Zobaczcie sobie to wszystko, jak to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda zresztą. Tu jakiś fotel taki starodawny. Pierogi z serem, jak widzicie. Tam nie wiem co jest. Tutaj również mnóstwo tych foteli. Bardzo fajnych zresztą. I takie skrzynki na napoje. Może woda mineralna, może jakieś piwo, no na pewno jakieś napoje. W każdym razie tak to wygląda. Tam troszeczkę zawalone jest, więc tam nie będę wchodził, bo nie chcę się przyciskać przez to po prostu. Ale te fotele wyglądają naprawdę bajecznie. Nie wiem co tam jest, ale nie, tam jakieś krzesła są, tylko nic nie ma, nic specjalnie. O, a tutaj jest reszta tych krzeseł, które widzieliśmy u góry. Są bardzo ładne, ale już też bardzo zniszczone, zardzewiałe po prostu. Przejdziemy sobie tutaj. O, tu mamy
restauracja, jakaś reklama balu sylwestrowego. Wygląda to naprawdę przepięknie. Piękny plakat, naprawdę piękny plakat. O, i tutaj takie drewniane tutaj taka rozpiska jakby, że mamy piwo lane, co ile kosztuje i mamy też szaszłyk, karczek, nie wiem czy to dobrze widać, ale mamy też zupę, kiełbasa za 5 zł, żurek za złotówkę. Niesamowite, słuchajcie, i szaszłyk za 10 zł. No to są naprawdę ceny bardzo tanie. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie magazynowe z jakimiś ogromnymi literami, które najpewniej były podświetlane. Zobaczcie te litery. To jest coś niesamowitego. Naprawdę. Tu mamy A, tu mamy U. To jest nieprawdopodobne. I tutaj również jakieś inne literki, które no tak, na pewno były podświetlane. Widać, że tu infrastruktura jest i tutaj lampki były wyłączone. I to był taki szyld, na którym była nazwa tej restauracji. Swego czasu restauracji bardzo dobrze prosperującej, z tego co słyszałem, ale oczywiście mogę się mylić. Tu kolejne krzesła, ogromne pomieszczenie, jakaś wykładzina na dole jest, jak zauważycie. No i mnóstwo tych krzeseł. Tu jest strasznie ciemno. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale tych krzeseł jest tu mnóstwo. Widocznie one były tymi podstawowymi krzesłami. Poniszczone troszkę. Być może tutaj na dole był jakiś klub, bo jak widać też jest tutaj ładnie wszystko zrobione, pomalowane. Piękne meble. Tutaj też jakaś łazienka była. Tutaj też był bar, czyli być może tutaj w podziemiach w piwnicy też był jakiś bar. Może tutaj spotykali się tam jakieś lustro. No musiało to wyglądać naprawdę niesamowicie, przepięknie. Tu znowu mamy jakieś takie małe menu z tej restauracji. Tam jest lustro jeszcze dobrze zachowane. Jak zauważycie, no wygląda to przepięknie, naprawdę. Robi ogromne wrażenie to na mnie. A tu mamy takie coś. O, to jest fajne. I tutaj mamy też taki schowek, w którym mamy świąteczne ozdoby. Tak to wygląda. Nie będę jakoś bardzo się nad tym tutaj skupiał, no ale tak to wygląda. Jakiś stół ogromny, ale tak, to jest zniszczone. Tutaj mamy stoły zniszczone, co prawda, ale możecie sobie zobaczyć, jak wygląda w środku stół do bilarda. To jest po prostu zniszczony stół do bilarda, czyli już wiemy, że w tym miejscu była piwnica, w której grano w bilarda. Po prostu sala bilardowa. Tutaj można było sobie trzymać piwko, czy jakiś inny napój wyskokowy, a tu na tym grać w bilarda. Zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy raz tak naprawdę widzę stół bilardowy w środku. Jak wygląda w środku. Na zewnątrz to każdy raczej z oglądających widział to. Tutaj te dziury są. Z tego co widzę, były dwa takie stoły. Ogromne bilardowe, profesjonalne stoły do bilarda. Tu znowu jakieś tam napoje alkoholowe. No i tutaj ten stół, ta wierzchnia z tego stołu zielona do bilarda i tamte wejścia na dziury. Tutaj ten stół jest zupełnie już zniszczony. Nie wiem, dlaczego ktoś to zniszczył. Po co, dlaczego. Tam jakiś kask jeszcze jest. No niestety wygląda to tragicznie. To jakaś sprężyna była w tym bilardzie. No muszę wam powiedzieć, że wygląda to niesamowicie. Ogromne stoły bilardowe. Tak jak powinny być właściwie. I mnóstwo tych krzeseł. To musiało naprawdę wyglądać pięknie wszystko. Na bank. Dobrze, słuchajcie, ja spróbuję, trzeba uważać na takie tego typu rzeczy jak żarówki, które tu gdzieniegdzie są. Fajna sala. Zobaczcie sobie ją jeszcze raz. Nie wiem, czy to widać, bo mimo, że mam ogromny tą latarę, to nie doświetla. Te pomieszczenia są naprawdę
duże, ogromne, przejrzyste. No, jeżeli chcemy zmieścić 2 stoły, profesjonalne stoły do bilarda, no to niestety to pomieszczenie musi być dobre. Ale rozwiązanie te jest naprawdę idealne. Tutaj bar, tutaj te takie parapety naokoło tej ściany, gdzie można położyć napój, no i 2 ogromne stoły do bilarda. Wejdźmy sobie teraz po schodach tutaj do góry. Jest 2 takie ogromne stoły bilardowe. Tutaj mamy ubikację, która jest bardzo fajnie rozwiązana, bo tu mamy takie wejście do ubikacji. Co prawda jest to wszystko tu zniszczone, ale zobaczcie, jak to wyglądało. Tu mamy WC, ja tam nie będę schodził na dół, bo jest tam dużo poniszczonych rzeczy, ale tutaj z tego pomieszczenia można było w łatwy sposób pójść do ubikacji po tych schodach. No oczywiście jak ktoś więcej już wypił, to no, pewnie stanowiło to nie lada wyzwanie i problem, ale tak to wygląda. Bardzo fajne pomieszczenie, no i tam lustro też rozwalone. Tutaj prysznice nawet były, co mnie troszeczkę dziwi, ale były prysznice za taką wielką kotarą. Długo woda musiała gdzieś kapać. O, i nawet są jakieś płyny stare, jakieś tutaj dla mężczyzn mydło, no i tak dalej. Pisuar gdzieś tam z boku, tam jest analogicznie to samo. Tam Ola robi zdjęcia, już się robi szarówka. Za chwilę będziemy musieli wychodzić stąd. Ale jak Ola zrobi zdjęcie tutaj, to tak naprawdę będziemy mieli już to gotowe. Czyli ty to niby mówisz wszystko do filmu, żebym ja słyszała. Tak jak zwykle, wiesz, tak do filmu. Dobra, tutaj No są tak, te stoły? tu są ubikacje, a stoły są tutaj. Chodź, pokażę Ci. Tutaj też jest fajne, tutaj zejście. Tutaj są takie fajne rozwiązania. No a tu masz te wszystkie, tam są 2 stoły. Taki chyba klub, Tak, bo zobacz, tak. tutaj jest tak jakby część barowa. Tak, tu był klub i normalnie można było sobie tam coś zamówić, jakąś herbatę z tego co widzę, czy jakieś piwo. Nawet był osobne menu, przypuszczam, że alkoholowe, bo gdzieś tutaj leżało coś na ziemi i to było menu typowo alkoholowe po prostu. Ale co ja Wam powiem, bo mówiliśmy o tych stołach, że są tak piękne, ale one są produkcji, z tego co widzę, włoskiej. Po prostu są to włoskie stoły do bilarda. Teraz już po prostu wiemy to. Więc nie tylko wiemy, jak wygląda stół do bilarda wewnątrz, to też wiemy, że są produkcji włoskiej po prostu. Dobra, słuchajcie, no myślę, że w tym momencie mogą polecieć zdjęcia. Co? Dawaj. No to lecimy.
Za 10 minut mamy zachód słońca. Już takie szarówka, więc będziemy powoli wychodzić z tego miejsca. Idziemy przez szatnię. Zdamy swój numer. I zabieramy nasze ubrania. Żegnamy się. Ubiorę tylko futro sztuczne i wychodzimy. Dobra, tak. I czapkę z lisa. A tu jeszcze mamy piękny obrazek Christophera Cora, Berkeley X Square Gallery. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. No też mi się podoba. No dobrze, słuchajcie, tak podświetlony, bo już zachód już się zbliża i to już To może wychodźmy wielkimi krokami. Bo zobaczcie, tutaj też na zewnątrz infrastruktura taka zewnętrzna była. Zaraz ją pokażemy. Był balkon, pewnie były stoliki powyciągane. No i na gaz tam też coś tak, było. na gaz. Ja może zgaszę światło, bo tutaj teraz już to nie jest aż tak potrzebne. Troszkę pokażemy, jak to wygląda na zewnątrz. Tutaj mamy napis ogromny. Restauracja, bar, tir stop, czyli tiry mogą się tutaj zatrzymać po prostu. No i tam piękna altanka, piękne sosny wokół są. Tam kamery były, że można było zobaczyć, czy ktoś przypadkiem, czy komuś trzeba nie pomóc na przykład. No i tutaj są schody, które no na połu już są rozwalone, jakaś deska tam jest. I tak to wszystko się tutaj przedstawia. No piękne miejsce, zważywszy na to, że no niestety splajtowało. No trudno, nie chcę tutaj Oli przeszkadzać, bo tam coś kręci, ale wygląda to bajecznie. Zobaczcie, jaka szarówka już się zrobiła. Szarówka się zrobiła, rozwalona szyba. Tutaj piękne to jest też. Pomijając tą podłogę taką, to tutaj te lampy pięknie musiały oświetlać to pomieszczenie. Z zewnątrz cała ta restauracja musiała wyglądać bajecznie. No dobrze, po krokach naszych jedynych, z tego co widzę, pójdziemy już do samochodu. Pokażę Wam jeszcze to z zewnątrz, jak to wygląda. No stan jest taki dosyć wyremontowany. Okna powybijane niestety. Tutaj z zewnątrz te luksfery bajecznie wyglądają. Napis Złota Sosna, restauracja. No adresu nie podamy, bo wiadomo, że nie. Ale to jest obiekt dosyć znany. Więc można go pokazać po prostu. Więc nie zdradzamy jakoś tam specjalnie miejscówki. Zejdę sobie po tych pięknych schodach. Tutaj na dół nie pokazuję innych domów wokół. Jest to ważne, żeby nikomu tutaj nie pokazywać domu czy czyjegoś. Zobaczcie, jak on wygląda z zewnątrz, ten obiekt. Przepiękny, naprawdę coś niesamowitego. Ogromny obiekt. Piękne tutaj są te sosny, tutaj jakaś brzuska ładna, tutaj pewnie był parking, tirem się tutaj wjeżdżało, no i tyle, tak to wygląda. Tam Ola jeszcze kończy robić jakieś zdjęcia, które już widzieliście wcześniej, no i na pewno teraz się już żegnamy. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Do piątku. Cześć. Pomacha nam Ola. Ola? Tutaj jeszcze nie wchodziliśmy, ale jest otwarte, więc mogę Wam pokazać, co tutaj się odbywa. Tutaj jeszcze wykładzina w ogóle jest na dole. To było takie małe mieszkanko, to po prostu był pokój, tu mamy łazienkę w tym pokoju i tutaj wykładzina, być może jakieś biuro tutaj było,
bo wygląda to dosyć tak ciekawie. Tutaj symbolika różna. Tutaj mamy właśnie jakieś wieszaczki. Tak wygląda ten obiekt z takim prysznicem małym, poduszeczki, kafelki i znów te bardzo fajne krzesełko. Naprawdę ciekawe to jest. Naprawdę fajne krzesło. Ładna pościel. Oczywiście jak na tamte czasy. Dobra, wyjdziemy stąd. To jest symbol ogólnodostępnej toalety. Prysznica właściwie. Zamkniemy to.